To jest Gadające muszle. Opowieści o uchodźczym życiu i ludziach, którzy je tworzą. W ostatnich tygodniach w Polsce coraz częściej mówi się o strachu przed wojną, o dronach przekraczających granice i o nowelizacji ustawy o obronności, która w razie konfliktu pozwala powołać do wojska każdego Polaka, także mieszkającego za granicą. W wysokich obcasach ukazał się poruszający list matki, która napisała, że nie wyobraża sobie, by jej syn został powołany do armii. Jej reakcja, pełna lęku i pragnienia ochrony dziecka, jest bardzo ludzka i zrozumiała. A jednak przypomniała mi rozmowy, które słyszałam od kobiet w Ukrainie. Tam, zwłaszcza na początku wojny, pojawiły się głosy zupełnie inne. Matki, które chciały, by ich synowie wracali z bezpiecznych miejsc za granicą, by dzielić los rodziny jako bohaterowie, nawet jeśli oznaczałoby to śmierć. Pamiętam, jak jedna z nich powiedziała: jeśli mamy umrzeć, chcę, by umarł obok mnie. To zdanie wstrząsnęło mną swoją nieludzkością. Zauważyłam, że wielu kobietom trudno było dostrzec perspektywę mężczyzn, ich strach, pragnienie ocalenia życia, desperackie próby ucieczki, wybór, by nie podtrzymywać wojny. Zamiast współczucia pojawiały się oskarżenia o tchórzostwo i dezercję. Trudno mi było słyszeć okrutne żarty i sarkazm wobec uciekających. Mężczyźni zostali odizolowani, niezrozumiani, a oczekiwania wobec nich rosły ponad miarę, jakby odebrano im prawo do własnego wyboru, do własnego życia. W tamtym czasie miałam poczucie, że los mężczyzny został sprowadzony do jednego: umrzeć na wojnie, by bronić życia innych. Nawet prezydent Ukrainy mówił, że w kraju nie można po prostu mieszkać i oddychać. Każdy coś jest ojczyźnie winien. Kobiety, jak się zdawało, znalazły w tym dziwne poczucie wyższości. Ktoś miał walczyć i ginąć, a ich życie mogło pozostać niezmienione. Wojna rozdzieliła nie tylko narody, ale i kobiety oraz mężczyzn, tworząc dwie odległe warstwy doświadczeń. Kobiety często starały się żyć tak jak dawniej, podróżowały, wyjeżdżały na wakacje, kontynuowały swoje zajęcia. Mężczyźni natomiast zostali pozbawieni praw i wolności, poddani przymusowi i przemocy, a przede wszystkim pozbawieni prawa wyboru, by nie walczyć. Można byłoby tu zauważyć, że przecież kobiety w Ukrainie też idą na wojnę, ale ja osobiście wolałabym, żeby nikt nie musiał. Po latach wojny, gdy sytuacja stała się naprawdę dramatyczna, zaczęło się to jednak zmieniać. Ofiar jest zbyt wiele rodzin dotknęła śmierć i strata, by można było to ignorować. Coraz więcej matek zaczęło wysyłać swoje dzieci za granicę, by ratować ich przyszłość, zwłaszcza po zmianach prawnych pozwalających na wyjazd młodych chłopców w wieku 18-22 lat. W tym geście jest już nie tylko lęk, ale i świadomość, że życie syna jest wartością samą w sobie, a wojenne idee są obce ludzkiemu istnieniu. Nie słyszę już tej dumy, która pojawiała się na początku wojny, gdy ktoś z rodziny walczył na froncie. Została tylko żałoba i poczucie masowej straty. To temat trudny, ale konieczny, jeśli chcemy naprawdę zrozumieć, jak wojna zmienia relacje i role społeczne. Wszystko to przypomniało mi opowiadanie Stefana Zweig'a „Przymus”, historię artysty, który staje wobec obowiązku pójścia na front i szuka własnej odpowiedzi na wyzwanie. Jego żona od razu wybiera postawę ochrony życia, a nie ślepego posłuszeństwa. To opowieść o tym, czym naprawdę jest odwaga w obliczu wojny. O tym chcę opowiedzieć w kolejnym odcinku, bo uważam, że ten utwór jest niesłusznie zapomniany i może Was zaskoczyć.